Cześć, mam na imię Paweł, mam 23 lata, a w styczniu tego roku pojechałem na Bliski Wschód. Moim celem było dojechać do irackiego Kurdystanu i poznać ludzi oraz tamtejsze tereny. Jestem fotografem, filmowcem, ale przede wszystkim autostopowiczem. I to właśnie z tej perspektywy pokażę wam mój świat. Świat niezapomnianych kadrów i autostopu. Zapraszam na ostatni odcinek tej serii. Dzień dobry. Kolejny dzień 28. Dzisiaj wyjeżdżam z Cizre. W Cizre zostanę tylko jeden dzień, ponieważ było fajnie, ale nie mam tyle czasu, muszę już z czegoś zacząć rezygnować. I jadę dzisiaj do Mardin. Tam po drodze zajdę do Midyatu. Jadę dzisiaj już generalnie do miejsc, w których już byłem. Odwiedzę znajomych i zrobię nowe zdjęcia, które po prostu mogą być lepsze niż te, które robiłem ostatnio. No i w sumie to by było na tyle, bo z wytłumaczeń na dzień dzisiejszy. A tutaj to domyślcie się, jaka jest ulubiona drużyna mojego kumpla z couchsurfingu. Beşiktaş z Istambułu. O, taki pokój dla prawdziwego fana i co? I nawet na suficie jest, zobaczcie. No, to jest dopiero pokój. Ja spałem sobie tutaj, chociaż miałem dużo wyborów. Idziemy na śniadanie niedługo, a ja cisnę do jednego pewnego zakonu. Abdullah z samego rana podwozi mnie na wylotówkę. Thank you so much. Bro. Thank you so much, bro. See you. Yeah, see you. It was very nice to meet you. Thank you for yesterday. It was amazing. And yeah, I need to keep going. Thank you. See you later tomorrow. Yeah, see you, bro. To lecimy do Midyatu, do tego zakonu mam jakąś godzinkę. Może się uda jeszcze ją zwiedzić przed przerwą. Niby jest jakaś przerwa o 13, o 11 z hakiem. Więc zobaczymy. Ale dobra, po prostu łapiemy teraz stopa. Okej, super. Zors pas. Serciała. Serciała. Gule. Do Midyatu najpierw, a potem do Mardin. Stopa mam właśnie. Co właśnie złapałem stopa. Hello, salam. I go Midyat. Oh, super. Yeah, sure. I know. Oh. Okay. Thank you. Mahsun. Yeah, Paweł, Polonia. Polonia. His name? Paweł. Pavel. Nice to meet you. Yes, I'm going to. You speak English? Little. I go more. Midyat more. Yes. Moldavia. Yes. Yes. Thank you for stopping. No. Thank you so much. We brother. Thank you. O, mam stopa. You can say your name again. Mahsun. Masur. Yes. Thank you so much. No jadę. Stoję tam, gdzie potrzebuję. Pan się przytrzymał, nawet nie musiałem prosić. Podwózkę pan sam zaproponował. Przez to, że to jest paliwo, bo to paliwo leci jak do przodu i do tyłu. Przez to jak jedziemy, to jest tak przód, tył. Back and forth. Because of the fuel.
Jadąc przez pustkowia mijam małe wioski, owce i pasterzy. Krajobraz nabrał monotonii, a ja zbliżam się powoli do celu. Ile owiec? Two kilometers. Yes, it's okay. Ooh. Speak. Yeah. Thank you. Nice to meet Bye bye. We'll just see if I have everything. Nothing. Okay. Thank Okay. you so much. you. Okay. Bye bye. Dobra. Idziemy do Zakonu, 2 km. Taką ciężarówką właśnie jechałem. Jestem na kompletnym zadupiu. 2 km do przejścia. Lepiej być nie może. Zdejmuję bluzę, bo ciepło. Sytuation jest następująca. Mam do tej przerwy 1,5 godzinnej mam jeszcze 45 minut, no 40 minut. Jakieś 10 minut powinienem tam dojść, 15 może. I przyspieszyłem trochę kroku, ponieważ nie chcę czekać do 13, ponieważ od 11:30 do 13 jest jakaś przerwa i nie wpuszczałem nikogo. Obstawiam, że pewnie jest po prostu msza. Więc ja chcę tam szybko wejść. Pół godziny chcę wszystko tak opykać, bo nie jest to miejsce, na którym jakoś się nie będę nie wiadomo jak spuszczać. Po prostu chcę... nie jest to miejsce, na którym jakoś nie wiadomo jak bardzo będę się zastanawiał. Po prostu chcę wejść, przyjść i wyjść stąd. Głównie przez to, że ja tu nie byłem 3 lata temu, a miałem niedaleko. Więc teraz mi nie wypada tu nie przyjść. I wyjdę stamtąd szybko, pół godzinki, a i potem wracam i lecimy do Midiatu. I to już jest tak mega pustynnie. Naprawdę miejsca niesamowite. Takiej właśnie Turcji się bałem w 2020 roku, jak jechałem po raz pierwszy, a nie miałem się kompletnie czego obawiać. O, a tam idą sobie ludzie. Dobra, lecimy. Się okaże, czy mnie wpuszczą, czy każą czekać do 13. Pół godziny niecałe. Czekam właśnie na przewodnika. Wpuścili mnie, nie musiałem płacić. Być może dlatego, że jestem chrześcijaninem, nie musiałem tego zapłacić. I mimo już jest o 11:30 to być może to nie obowiązuje w momencie, jak jest po prostu mało turystów poza sezonem. Więc teraz może po prostu tak jest. W Polsce i generalnie w Europie, jak jest się w krótkich spodenkach, to nie jest jakiś super problem. Wpuszczają zawsze do kościoła. A tutaj, jak mu powiedziałem, w sensie on mi powiedział, że tu problem. A ja powiedziałem w sumie, no dobra, założę. Ale powiedziałem mu, że u nas to bez problemu. A jesteśmy wszyscy chrześcijanami, to się zdziwił. No, to taki pewnie nawyk tutejszy. Klasztor Mor Gabriel to jeden z najstarszych i najważniejszych klasztorów syryjskiego kościoła prawosławnego. Położony w południowo-wschodniej Turcji, został założony w 397 roku przez biskupa Samuela i jego ucznia Simona. Jest to jeden z najstarszych wciąż funkcjonujących klasztorów chrześcijańskich na świecie. Klasztor Mor Gabriel odgrywa kluczową rolę w duchowym i kulturalnym życiu syryjskich chrześcijan. Przez wieki był ośrodkiem nauki, modlitwy i rękodzieła. Jego architektura łączy elementy bizantyjskie i orientalne, a kompleks obejmuje wiele budynków. Jednym z najcenniejszych skarbów klasztoru jest bogata kolekcja manuskryptów i ksiąg liturgicznych. Ponadto w klasztorze znajduje się grobowiec jego patrona, świętego Gabriela, który zmarł w VI wieku. Współczesny klasztor Mor Gabriel jest również miejscem pielgrzymek i centrum religijnym, odwiedzanym przez wiernych z całego świata. Pomimo różnych wyzwań historycznych, takich jak najazdy i konflikty, klasztor przetrwał jako symbol wiary i wytrwałości syryjskich chrześcijan. Mor Gabriel pozostaje nie tylko duchowym centrum, ale także symbolem dziedzictwa kulturowego
i religijnego regionu. Ciekawe miejsce. Fajnie, że tu wszedłem, bardzo ładnie. Podoba mi się. Dronem sobie daruję latanie, bo jest tutaj zabronione. Zresztą te ludzie mieszkają, więc w sumie z szacunku do miejsca nie będę tutaj nic latał. Bo w sumie nie wiem, czy jest aż tak bardzo potrzebne. Daruję sobie. Przeżyjemy bez tego, a tutaj są ludzie. I turyści właśnie też prawdopodobnie z Midiatu jadą. Może uda mi się coś wysępić, jakąś podwózkę. Tutaj nie można latać między innymi dronami, więc daruję. A tu mam podwózkę do głównej drogi 2 kilosy, więc fajnie. Dobra, dojechałem do głównej drogi, olałem ten latanie dronem. Tu jakiś gość idzie. On chyba zrezygnuje z łapania stopa, bo próbował, a ja spróbuję. Chyba się go zapytam, czy łapiemy razem. Tak chyba zrobię. Będziemy łapać razem, bo tu mało aut jedzie, to zapytam się go. Przecież on idzie, gdzieś się spierdziela, nie będę go gonił przecież. Ja będę łapał stopa za nim. Więc zobaczymy, co się uda. 20 km raptem do przejechania. Do Midiatu jakieś raptem momencik, 20 km. I cisnę do Mardin. W Midiacie może godzinkę, 2 max. Nie będzie niemiłe przejście przez to miasto, ale damy radę. Damy radę. Zbliżam się do miasta Midiat. Wyjechałem, idę polecieć dronem z jakiejś skitranej miejscowy. Szedłem tymi ulicami, bardzo fajnie sobie wrócić po tylu latach. Upatrzyłem sobie takie miejsce na Google Mapsie i sobie stąd wystartuję dronem. Prawdopodobnie tu se siądę i sobie polecę gdzieś tą stronę nad miasto. Midiat to miasto w południowo-wschodniej Turcji w prowincji Mardin. Przypomina scenerię z gry Prince of Persia dzięki swojej bogatej historii i unikalnej architekturze. Jego tradycyjne kamienne domy z misternymi rzeźbami i wąskie uliczki przywodzą na myśl orientalne krajobrazy. Miasto jest centrum kulturalnym i religijnym dla syryjskich chrześcijan i muzułmanów, a wśród jego zabytków znajdują się liczne kościoły i klasztory. Midiat słynie również z produkcji rękodzieła, przyciągając turystów poszukujących unikalnych wyrobów ze srebra oraz ręcznie tkanych dywanów. Spacerując po Midiat można poczuć atmosferę dawnych czasów i podziwiać wyjątkową mieszankę kultur i tradycji, która sprawia, że miasto jest prawdziwą perłą regionu. Ktoś się mógł zdziwić, czemu ja w ogóle tutaj się tak kitram z tym dronem, skoro ja tu mogę latać oficjalnie. Ale prawda jest taka, że jak ja tu byłem 3 lata temu, to ochroniarz do mnie z pistoletem wyskoczył, czemu nagrywam. Aczkolwiek wtedy nagrywałem na innym budynku. Stałem tak bezczelnie na dachu i leciałem dronem. A teraz uznałem, że się przekitram. Nagram, co potrzebuję do filmu, żeby ujęcia wypełnić. I elo. Pójdę i tak spróbuję tam polecieć, ale tak to przynajmniej mam już jakiś backup, co nie? Więc godzinkę jeszcze tu pochodzę i cisnę dalej. Wejście na górę i tam wyjdziemy sobie po ładny widok na panoramę Midiatu. Ostatnie, co chcieli mnie wywalić z lataniem dronem, było tam. Stałem na dachu i leciałem. Tutaj po prostu znalazłem jakiś inny punkt widokowy, na który można było wejść. Więc jeszcze pójdziemy na ten drugi, ładniejszy. Przyjdę do jakiejś jaskini, to ma być niby jakiś fajny pokoik. No to zobaczmy, zapłaciłem 10 lir za to. Aha, no, pokoik.
z dziurą na górze. Warto było to zapłacić 10 lir. Jedno z takich miejsc, co po prostu... już zapłacę tą złotówkę i wejdę. Nie mam pojęcia, co to jest. Nic nadzwyczajnego, ale spoko. Idę teraz na miejscówę, co mnie z dronem wyrzucili, a raczej chcieli, ale nie mogli. Nie będę teraz szczęścia swojego testował, ponieważ jest taka sama pogoda jak wtedy, więc równie dobrze mogę te ujęcia wymieszać i nawet się nie zorientujecie. Byłem tutaj 3 lata temu. Tam latałem dronem. Tutaj czekałem na policję, aż mnie puszczą i tu dostałem herbatę. Wejdźmy na górę, zróbmy jakieś parę fajnych zdjęć. W sercu Midyat znajduje się Midyat Guest House. Miejsce, które doskonale oddaje atmosferę i urok tego historycznego miejsca. W 3 latach udało się tu wrócić, zajebiście. Po 3 latach. I to by było tyle z tego miasta rodem z Prince of Persia po raz drugi. Widzimy się już w drodze do Mardin. Dobra, jestem już w aucie do Mardin. Nie ukrywam, ciężko było wyjechać z Midyatu, bardzo ciężko, chyba z pół godziny stałem. Wiem jak to brzmi, ale na tutejsze warunki stałem naprawdę długo. Jest już godzina prawie 16, 15:20, mam stopa do Mardin i właśnie pan mi kupuje kebaba, zaproponował mi, powiedział, że chciałby mi kupić jedzenie. No to powiedziałem, spoko, bardzo chętnie, bo jeszcze w sumie za bardzo obiadu nie jadłem. I mam nadzieję, że się zgodzi mnie podwieźć tam do mojego kolegi. Bo Mardin to jest takie miasto, gdzie jest bardzo pod górkę i nie ukrywam, ciężko byłoby tak iść, więc liczę na to, że się zgodzi. Skoro zatrzymał, więc myślę, że dam radę. O, jedzą. O, Zorspas. Dostałem jedzenie. Zorspas. Hadi güle güle. Sütaş. Unutma, tamam, sıkıntı yok. Okey. Dobra. Okey. Güle güle. Tamam. Three years. How are you, bro? Very good. Hey. Good to see you. Yeah. After 3 years. 3 years. Happy to see you. 3 years, bro. 3 years, bro. So good to see you. Welcome. O, normalnie déjà vu. 3 lata minęły. Idę dokładnie tą samą drogą na Stare Miasto. O kurde, fajnie. Jestem w Mardin po 3 latach po raz kolejny. Miasto, którego nazwa znaczy fortecę. Tu ziomy idą sobie przede mną, pewnie zaraz zagadają. Ja powiem Lewandowski i wszystko będzie dobrze. O, tu 12 lat mają i pojara i zapalają faję. Idę jeszcze złapać zachód słońca dronem. Jest dość szample czasu, ale co? Będę tu 2 dni i cisnę dalej na Diyarbakir. Zobaczymy. Selam. Yasak. Yasak burası. Ja Polonia. I don't know. Idę tam. Nie wiem co chłopaki chcieli powiedzieć. Ale ja się przejdę. Mam jeszcze z 20-30 minut. Mega się jaram, że tu jestem po raz drugi. Jak z kimś się nie mogę dogadać, jak widzę, że ktoś próbuje coś do mnie gadać i też nie grzeszy inteligencją w takim sensie, że no kuma, że ja nie rozumiem, on dalej próbuje, to po prostu idę sobie dalej, bo też tak bardzo mija z celem takie gadanie jałowe, że odechciewa się. A jak ktoś do mnie jeszcze gada pieniądze, money, no to ja zawijam i całkowicie mam w dupie, bo to nie o to chodzi. Idę przed siebie.
Mardin to miasto położone w południowo-wschodniej Turcji, na granicy historycznej Mezopotamii. Jest jednym z najstarszych i najważniejszych ośrodków kulturalnych i historycznych regionu. Położone na wzgórzu z widokiem na rozległe równiny Mezopotamii, Mardin oferuje wspaniałe widoki i unikalne połączenie kultur. Mezopotamia, znana jako kolebka cywilizacji, leży między dwoma wielkimi rzekami, Tygrysem i Eufratem. Te rzeki, które przepływają przez tereny dzisiejszego Iraku, Syrii i Turcji. Od wieków były kluczowe dla rozwoju rolnictwa, handlu i osadnictwa w regionie. Mardin ze względu na swoje strategiczne położenie odgrywało ważną rolę jako punkt handlowy i kulturalny na szlakach łączących Anatolię z Mezopotamią. Miasto charakteryzuje się unikalną architekturą, która odzwierciedla wpływy różnych kultur. Znany z wąskich i krętych uliczek, Mardin jest jednym z najlepszych przykładów tradycyjnej architektury bliskowschodniej. Wiele domów i budowli w mieście jest wykonanych z lokalnego, złotego kamienia, który nadaje miastu charakterystyczny wygląd. Bliskość Mardin do granic z Syrią i Irakiem dodatkowo podkreśla jego znaczenie geopolityczne. Mimo wyzwań związanych z sąsiedztwem regionów dotkniętych konfliktami, Mardin pozostaje oazą spokoju i centrum kulturalnym przyciągającym turystów z całego świata. Mardin to miejsce, gdzie przeszłość i teraźniejszość spotykają się w harmonii, oferując niezapomniane doświadczenia i głębsze zrozumienie bogatej historii i kultury Mezopotamii. Spacerując po jego ulicach można poczuć ducha dawnych cywilizacji, które kształtowały ten niezwykły region przez tysiąclecia. Jestem w Mardin, u hosta mojego ziomala, którego poznałem 3 lata temu. I wydarzyła się sytuacja, która wydarzyć się mogła już na samym początku wyjazdu. Wydarzyła się sytuacja, która mogła się wydarzyć w połowie, która mogła się wydarzyć po wyjeździe do Iraku, a wydarzyła się teraz, co w skali tragedii nie jest jakoś wysoko w rankingu, ponieważ wydarzyła się taka sytuacja, że dofinansowania na rozpoczęcie działalności się rozpoczęły, na których mi zależy. Wiedziałem, że jadąc na ten wyjazd, że taka sytuacja może się wydarzyć i że prawdopodobnie się wydarzy i będę musiał wracać szybciej. Więc o tydzień będę musiał przebukować mój bilet. Trochę to zapłacę, ale nie ma tragedii. Więc bardzo, bardzo prawdopodobnie to się wszystkiego jeszcze dowiem i upewnię. W sobotę będę miał powrót z Gruzji do domu. Więc tak naprawdę, jeśli tak się wydarzy, to i tak nie mam innej alternatywy, więc prawdopodobnie ten lot z Kutaisi do Katowic w sobotę prawdopodobnie będę leciał, więc polecę zdążę jeszcze pojechać do Diyarbakiru i z Diyarbakiru już będę wracał do Hopa i z Hopa do Kutaisi autobusami, żeby też już stopem nie mam zamiaru jechać w takim wypadku, bo to jest bardzo ważne, żeby wyrobić się ze wszystkim. Więc no, taka sytuacja. Czy jestem zły z tego powodu? Nie wiem. Wiem, że szkoda, że się nie udało. Prawdopodobnie się nie uda tego wyjazdu ciągnąć do końca w takich warunkach, na moich warunkach. Ale kurde, taki materiał nie będę w ogóle narzekał. Jestem dumny z tego materiału i zależy mi, żeby zdobyć sprzęt, który pozwoli mi pracować na takim poziomie, jaki oczekuję, jaki bym chciał i to jest kolejny taki etap, który muszę zrealizować. Więc no, pojechałem na ten wyjazd, będąc zarejestrowanym jako bezrobotny i tak naprawdę w każdym momencie mogłem dostać list, który by mnie wzywał na jakieś rozmowy o pracę czy coś takiego. Nie przyszło na szczęście. Nie musiałem wracać szybciej, by się stawiać na jakieś spotkania, ale oficjalna została właśnie dzisiaj informacja do eteru puszczona przez Urząd Pracy, że już te wnioski są zbierane od dzisiaj, czyli tak naprawdę muszę wrócić w tym tygodniu, żeby najpóźniej w przyszły poniedziałek, myślę, złożyć swój. Ale jestem w Mardin i się bardzo z tego cieszę.
Będąc w Mardin poznałem się również z Markiem, Polakiem, Czechem, który też jeździ po tych rejonach autostopem jak ja. Ja jutro jadę do Diyarbakiru z samego rana. Spotkam się z moim kumplem, jeszcze jednym i na jeden dzień znowu niestety, ale o 12 mam autobus i będę jechał do Hopa w sumie 18 godzin z 8-godzinną przesiadką w Erzurum. Tam sobie pewnie zrobię przerwę, może trochę zwiedzę jeszcze, zjem coś dobrego i będę jechał dalej. Ale fajnie, w sumie, że już wracam. Za rebooking zapłaciłem 1000. Jakbym zrobił to wczoraj, bym zapłacił 750, więc trochę boli, ale trudno. Wrócę już za 4 dni. Za miesiąc zapomnę, a tym już zapłaciłem i przepłaciłem, ale to nieważne. Dobra, lecimy palić. How was it? How was shisha in Turkish? Nargila. Idziemy palić nargile. A się popaliłem. Coś nie ciągnie. This is how my trip around Turkey is coming to an end. The last 2 days in Turkey. Here I am with my friend Gökhan. 3 years. We met 3 years ago in Mardin. That's a long friendship. Kalacana. Dobra, jadę już z Mardin wyjeżdżam i ciśniemy do Diyarbakiru. Mamy do przejechania jakąś godzinę. No, chyba jest koniec jechania stopem na tym wyjeździe, bo nie mam już siły. Wziąłem autobus do Diyarbakiru. Zapłaciłem jakieś 13 zł, po 17, coś takiego. 17 zł. I uznałem, że prawdopodobnie ten wyjazd już się zakończy tylko i wyłącznie autobusami. Jestem już chyba zmęczony, szczególnie po wczorajszym wieczorze. Poszedłem późno spać, nie mam siły, więc jadę autobusem na łatwiznę. Dobra, jestem w Diyarbakirze. Mam zamiar iść teraz zjeść sobie coś dobrego i chwilę posiedzieć i chwilę odpocząć. I taksówką podjadę sobie do mieszkanka, w którym zostanę. Jestem już w domku. Jestem w domku u kolegi. Mój ziom będzie dopiero później przyjdzie. Ale powiem tak, pogoda jest tak straszna. Tutaj jest jakieś takie wyjście, to nawet pokuszę się, żeby wyjść i pokazać. Pogoda jest naprawdę kiepska. Pada, jest brzydko. Ja już jestem, że tak powiem, na końcówce tego wyjazdu. I naprawdę nie ma już takiej siły, która mnie zmusi do zwiedzania. Znaczy nie, żebym się musiał zmuszać do zwiedzania, ale dzisiaj jest taki dzień. Ja do tego mam odcisk na spodzie stopy zerwany i bardzo ciężko mi się chodzi. Jest mało przyjemnie. I przyjechałem do Diyarbakiru w sumie na końcówkę wyjazdu. Jutro mam stąd autobus. A mojego kumpla czekam, którego poznałem 3 lata temu, Serhana. On jest w pracy, wróci dopiero około 20 i odpoczywam. Ale jest jedno coś, co muszę pokazać. Mieszkanie pokazywać nie będę z szacunku do niego, ale prawie upuściłem aparat. Ale jedną rzecz się pokuszę, żeby pokazać. A mianowicie ma w mieszkaniu ptaszka. Tak powolutku, żeby nie przestraszyć. I odleciał. No, ma ptaszka. Nie będę go tutaj straszył, żeby się nie przestraszył.
Ale jest ptaszek. Zobaczcie, co na lodówce zobaczyłem. Pocztówka, którą zostawiłem 3 lata temu. Nieźle. Wtedy jeszcze pocztówki zostawiałem. Teraz nie miałem za bardzo już miejsca nawet na pocztówki. Fajnie, fajnie. Co, już nie tak fajnie, co? Jakiś komuś na głowie cały czas chodzi. No masz. Bro, you know the song in Polish, yes? What's that? You know the song in Polish. Yes, I know that. Come on. Jesteś taka jak ja, lubisz to, lubisz. Jechałem wcześniej komuś widział jakiś gość, jakiś dziad, to tak śmierdział serem. Ledwo co wytrzymałem. Na szczęście już przed jestem znowu sam w całym rzędzie. Za mną już nie wiem, która godzina, może już w sumie 18 godzina chyba powrotu do domu. Jestem już w opa, więc już zamknąłem pętlę prawie, że zostało mi dosłownie raptem ostatni tam autobus do Kutaisi, ponieważ do samego końca będę wracał już autobusem. Mam autobus o 9 z hakiem, jest 5:14, tu jest restauracja, tu, więc jeszcze się na nią czaję, żeby sobie jeszcze pojeść dobrego. Od 7 mi się posiedzę tutaj, ponieważ autobus będzie stąd, po lewej stronie, a tutaj jest restauracja. Więc już wysiedzę tu do końca. Jest cieplutko, nie wiem, z 14-15 stopni, więc nawet nie czuję się na kurtkę. Ale jest elegancko. Jutro mam lot o 11. Fajnie. Jeszcze będzie podsumowanie na lotnisku. To by było, moi drodzy, na tyle tej historii. Ja już jestem na lotnisku w Kutaisi. Zaszyłem się i będę spał. Jutro mam lot. A co? Pozostaje mi nic innego jak podziękować za to, że dotrwaliście razem ze mną do końca tego filmu. Myślę, że była to wyprawa niezapomniana. Jestem mega dumny i zadowolony, że udało mi się przejechać całą wschodnią Turcję i to, że udało mi się pojechać do Iraku, do Kurdystanu. Strasznie mi się podobało i nie mogę się już doczekać kolejnego takiego wypadu, który mam nadzieję będzie szybciej niż później. No więc do następnego. Podczas tego wyjazdu przejechałem ponad 3500 kilometrów. Miałem możliwość doświadczyć wielu przygód, zobaczyć wiele wspaniałych miejsc, ale przede wszystkim poznać wspaniałych ludzi. Jestem szczęśliwy, jak wiele udało mi się doświadczyć w tak krótkim czasie. Już niedługo kolejne podróże. Dziękuję, że byliście tutaj razem ze mną. Do zobaczenia już niebawem. Cześć.